Najwyższy czas odkurzyć album, który przepadł gdzieś w pomroce dziejów, a przecież muzyka na nim zawarta ze wszech miar jest godna uwagi. A dzisiejszym albumem jest Ragnarok A Rising Realm. Ragnarok zaczerpnął swoją nazwę z mitologii nordyckiej i oznacza miejsce walki bogów z olbrzymami, podczas której siedziby bogów zostały spalone, zaś ziemię pokryło morze. Po tym całym kataklizmie nastąpiła era ogólnej szczęśliwości, ale jakoś trudno mi ją sobie wyobrazić. Zespół zostaje założony w Sarpsborg w Norwegii w 1994 roku. Początkowy skład to Tyme wokal, Jerv bas, Rym gitara oraz Jonto perkusja. W tym składzie rejestrują demówkę, która była na tyle ciekawa, że pozwala chłopakom podpisać kontrakt z Head Not Found. W 1995 ukazuje się ich pierwsza płyta pod tytułem Natteferd, zaś w 1997 płyta, o której chciałbym wam trochę powiedzieć, czyli A Rising Realm, w której to nagraniu towarzyszył chłopakom sam Shagrad z Dimmu Borgir, który zaplumkał na klawiszu. Płyta jest kwintesencją wszystkiego, co określamy jako drugą falę norweskiego black metalu. Są tutaj tremola gitarowe, krzykliwe wokale, antychrześcijańskie teksty oraz corpse painting. Płyta nie zyskała dużego uznania, może dlatego, że w tamtym czasie wydały swoje albumy takie tuzy black metalu jak Emperor czy Dimmu Borgir. Muzycznie nie jest to typowa łupanka, zaś przemyślane granie, gdzie każdy kawałek zawiera przypisane tylko do niego riffy, które nie powtarzają się w innych utworach. Cały czas słyszymy wygrywane melodie i to jest bardzo fajne, ponieważ album jest dość długi, trwa 50 minut i nie jest po prostu nudno. Gitary brzmią wysoko, ale ostro, jak przystało na rasowy czarny metal. W warstwie wokalnej zaś nie doświadczycie tutaj ckliwych zaśpiewów, kobiecych wokaliz, ani melorecytacji. Jest tylko szorstki blackowy krzyk, podbity dużą ilością echa, co sprawia wrażenie pewnego odrealnienia oraz przeniesienia muzyki z wokalem w zupełnie inny wymiar. Klawisze nie narzucają się, pojawiają się co jakiś czas, nadając przyjemny akcent melodyczny. Są zdecydowanie w klimatach pierwszych płyt Dimmu Borgir. Jeżeli chodzi o perkusję, składa się ona głównie z blastów oraz podwójnej stopy, jak to drzewiej bywało na albumach blackowych wydawanych w latach 90. Płyta składa się z 10 utworów plus melodyjnego intro i outro. Muzyka jest utrzymana w średnich tempach, co na pewno pozwala wydobyć więcej emocji niż byłaby to zwykła naparzanka. Brzmienie jest bardzo dobre, bas słyszalny, jest po prostu konkretne, więc słucha się albumu bardzo dobrze. To posłuchajmy teraz fragmentów tej piekielnej płyty. Album rozpoczyna się bardzo przyjemnym klawiszowym intro, które to jakby sprowadza nas na dół aż do wrót piekielnych, gdzie czeka na nas jad diabelski kawałka God is Wasted, który to klimat będzie nam towarzyszył aż do outro. Bardzo fajne, bujające riffy, do tego melodia zmienia się co i rusz, zaś Tyme wykrzykuje, że Bóg wraz z chrześcijaństwem odeszli, piekło i diabelstwo zwyciężyło, nastał mroczny wiek. Time Before Birth of Light to kawałek w stylistyce stricte black metalowej z dużą ilością melodii. Słuchając go od razu wiemy, jak powinna brzmieć rasowa czarna muzyka. Wokalista wypluwa z siebie wersy o czarnym władcy, który kiedyś rządził na ziemi przed erą Boga, a teraz czeka, aby powrócić, by było tak jak kiedyś. My Refuge in Darkness rozpoczyna się fajnie przetworzoną gitarą, tak jakby muzyk plumkał sobie pod wodą. Po czym otrzymujemy dalszą dawkę ostrego, znanego nam już black metalu z różnymi zwolnieniami w środku. Wokalista zaś w tekście wiruje sobie po śmierci gdzieś między gwiazdami, gdzie znany nam świat nie istnieje. The Fall of Christianity to najbardziej monumentalny i ubrany w Dimmu Borgirowe klawisze utwór na płycie. Symfonie są tu dostojne i uduchowione, a jak tytuł wskazuje, kawałek opowiada o upadku chrześcijaństwa i zwycięstwie nad nim ciemnych hord.
Czas obczaić okładkę i wkładkę. Cover przedstawia zdjęcie ruin średniowiecznego zamczyska, przypominające mi z wyglądu zamek w Czersku. Fotka jest w sepii, cyknięta od strony bramy wjazdowej, co stanowi ramkę całej fotografii. Na górze czerwone logo Ragnarok, a na dole tytuł. Rozkładówka jest stylizowana na stary papier. Na pierwszej stronie są podane informacje, kiedy i gdzie płyta została nagrana, kto był producentem oraz kto wykonał fotografię, logo zespołu i tym podobne. Na kolejnych 3 stronach są teksty utworów, a na środkowej rozkładówce wykonane nocą foto chłopaków wyłaniające się z ognia piekielnego w tradycyjnych, niby to strasznych pozach black metalowych, a pod nimi napis Crush Christianity. Na kolejnej rozkładówce dalsze teksty do utworów, a dalej podziękowania i hailsy. Dalej foto pana dzierżącego w dłoni nożyk a la finkę. Wydaje się, że scyzoryk, tak na niego nie wołają. Wkładkę zamyka fotografia, na której płonie ognisko w lesie. Na płycie CD jest nadrukowany płonący ogień, na którym umieszczono odwrócony pentagram, a nad nim logo Ragnarok, pod spodem zaś tytuł płyty A Rising Realm, a niżej logo wydawcy. Na stronie zamykającej pudełko są zdjęcia chłopaków w takich stylizowanych ramkach. 2 na górze jest chyba mroczniejszych, ponieważ posiada corpse paintingowe makijaże. 2 na dole nie jest chyba aż tak diabelskich, ponieważ ich nie posiada. Myślę, że trochę szkoda, że ten album nie doczekał się należytego mu uznania, ponieważ muzyka na nim zawarta jest wspaniała. Proponuję w związku z tym odpalić sobie teraz płytkę. Poczujesz wtedy żar piekieł na swoim licu, a może sam Mefistofeles zaszepcze ci do ucha. Nie wyłączaj tej muzyki, ponieważ ona jest diabelnie genialna. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!